Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię X101. Widzicie, że ma tutaj pęknięcie na szybce, ale to nie przeszkadza tutaj, żeby Wam pokazał ten telefonik. Telefonik raczej tutaj sprawny. I widzimy tutaj na boku posiada klawisze odtwarzacza, oczywiście zatrzymywania i przełączania naszych utworów góra-dół. Tutaj na tylnej ściance widzimy otwory na główny głośnik i po drugiej stronie tu mamy slot na kartę pamięci i tutaj obsługuje oczywiście kartę microSD do 16 GB spokojnie uciągnie. Telefon pochodzi z 2011 roku i tu u samej góry widzimy porty. Tu jest słuchawkowy 3,5 jack, posiada nawet diodę tutaj podświetlenia, służy jako funkcja latarki i tutaj jeszcze port naszego ładowania, oczywiście z cienkim bolcem, ten standardowy dla Nokii. I tutaj mamy jeszcze mały otwór na nasz mikrofon i tutaj naszej smyczy nie mamy nic. I teraz sobie tutaj podwadzamy w tym miejscu. I zobaczymy naszą tutaj oryginalną baterię. W tym przypadku jest to BL5J. I pod baterią zobaczymy tutaj dokładniejsze dane tej baterii. I tu widzicie, złapiemy lepszą ostrość. 1430 mAh to jest dość sporo jak na ten telefonik, więc ten telefonik wytrzymał naprawdę dość długi okres czasu, jeśli oczywiście bateria była full kielnówka. I tutaj mamy Made in China, czyli wyprodukowana w Chinach. I zobaczymy sobie jeszcze pod nalepką e-mail. Tutaj widzicie dane dokładniejsze. Tu mamy wersję softu, nasz model X101, wyprodukowane, co ciekawe, pisze mi India, pewnie w Indiach, ale telefon wyprodukowany również na Węgrzech, w Niemczech, na Rumunii, w Chinach, w Finlandii, no i właśnie w Indiach. I jeszcze widziałem nowa Nokia, którą prezentowałem, 5310 w Wietnamie, więc jak widzicie, marka Nokia produkowała naprawdę w wielu państwach modele Nokii. I tu widzimy, że telefon posiada Dual SIM, więc możemy sobie tutaj dwie karty nasze włożyć do tego telefonu. I teraz zobaczymy wszystkie jego funkcje. Odpalimy telefonik, uruchomimy jego tutaj dźwięki i zobaczymy, jak to wszystko w nim się prezentuje. No i pisze mi nieudana rejestracja SIM, dlatego że moja karta SIM już jest dawno w tym przypadku nieaktywna. I sobie wejdziemy w menu. Menu mi się bardzo tutaj w tym Nokii nie podoba, jest takie starodawne, że tak powiem, a Nokia, właśnie tak mówię, jest z 2011 roku. Tu w samej góry mamy wiadomości. No, wiadomości się pisze dość wygodnie na tej Nokii. Oczywiście posiada, widzicie, słownik T9, włączamy go kratką. Następnie mamy kontakty, spis połączeń, odebrane, nieodebrane. Ustawienia naszych dźwięków, ustawienia wyświetlacza, profile, ustawienia czasu, ustawienia telefonu, tu mamy język polski i tak dalej, akcesoria, zabezpieczeń, przywróć ustawienia fabryczne oczywiście. Tu mamy muzykę, odtwarzać nasz odtwarzacz. Tak on wygląda. Następnie radyjko. Radyjko oczywiście działa tylko po podłączeniu naszych słuchawek i gierki w tym telefonie. Tu mamy Snake, Sudoku, Rally. My sobie może wejdziemy w nasze Rally.
ale widzicie, że wszystko zostało troszkę uproszczone w tym telefonie. Grafika bardzo tutaj, no kolory w tym telefonie są naprawdę dość mało ich jest. No z tego co wiem 64 tylko 1000, a więc nie ma co oczekiwać więcej, ale gierka nawet fajna, jak widzicie w tym telefoniku. Można sobie tutaj pociupać samochodzikiem. No dobra, wychodzimy sobie z tej gierki. A wyjdziemy już całkiem. I tutaj kolejną gierkę. Oczywiście sobie wejdziemy w naszego Snake'a. Najbardziej popularna gierka na Nokiach, tutaj starszych. I tutaj wznawiam grę. Jest Snake nawet dość fajny w tym widzę, w tym telefoniku. No i mój wynik i nowa gra. Ale zobaczcie sobie jak fajnie. Tutaj bardzo szybko nasz wąż pomyka. I wychodzimy sobie z tej gierki. Tutaj mamy jeszcze zegar. Oczywiście chodzi o nasz budzik. Następnie dodatki, przypomnienia, kalkulator, konwerter, arkusz kalkulacyjny, minutnik, kalendarz, stoper, kompozytor, latarka. Uruchomimy sobie latareczkę. Zobaczcie, tak działa latareczka w tym telefonie. Nie jest dość mocna, ale na pewno nam się sprzyda w nieoczekiwanych tutaj miejscach. I tak to mniej więcej wygląda. I tu jest karta Orange. I sobie jeszcze wejdziemy w ten kodzik systemowy i zobaczymy jego dokładniejsze dane. I widzimy Nokia X101, wersja softu i w którym roku został tutaj wprowadzony na rynek, w 2011 w lipcu, 15 lipca. I teraz sobie już przejdziemy do naszego demontażu i montażu tego telefoniku. Tutaj wyciągamy naszą tylną klapkę, wyciągamy naszą baterię i teraz przechodzimy do odkręcenia tutaj naszych dwóch śrubek. Tu jest jedna i tutaj druga. Są to śrubki w tym przypadku gwiazdkowe. Odkręcamy sobie te śrubki. I sobie je tutaj odkładamy na bok. Pamiętajcie oczywiście, by odłożyć kartę SIM na bok. I tutaj też naszą kartę pamięci. I teraz sobie podwadzimy naszą obudowę. Tutaj widzę, że najlepiej od dołu, ale jednak nie od dołu. Dłoni mi się nie uda, to podwadzimy sobie tutaj otwierakiem. Tutaj zahaczymy sobie od nasze tutaj karty pamięci. Najlepiej sobie podwadzić, dlatego że tu już mamy taki dołek i jedziemy sobie na sam dół. Tutaj na samą górę. Tu dość ciężko, oporowo nam schodzi, więc troszkę tej siły musimy w tym telefonie użyć. Tu bardzo mocno trzyma w tym miejscu, jak zauważyliście. I jedziemy tutaj. Druga blokada nam puściła już i jedziemy sobie na sam dół naszym otwierakiem. I na samym dole też tutaj dość mocno blokuje, ale udało się. I już mamy tutaj odkręcone, odhaczone. I teraz widzimy tutaj mamy jedną, drugą, trzecią i czwartą śrubkę. Odkręcamy sobie te wszystkie śrubeczki. Jak już widać gołym okiem, że telefon nie jest trudny. Należy do prostych Nokii.
mimo że pochodzi z 2011 roku, ale Nokia już po tym okresie produkowała takie już bardziej gorszej jakości telefony, no niestety, i z gorszego materiału, i starała się strasznie właśnie uprościć tutaj, i podwadzamy naszą płytę tutaj z drugiej strony również. I wyciągamy tutaj nasze podzespoły i widzicie, w tym przypadku praktycznie wszystko tu jest spojone. Tu są sloty karty SIM, karty pamięci, tu jest złącze na naszą baterię, wibracja, tu jest troszkę zaśnieżone, jak widzicie, może akurat w tym przypadku nie działać nam tutaj port od słuchawek. Przy okazji możemy sobie tutaj wyczyścić. Tu jest troszkę też zaśnieżone. No i tak to mniej więcej wygląda. I tu w korpusie jeszcze mamy główny głośnik. O, tu widzimy, jak jest strasznie. I tutaj kostka ładowania. Ale my możemy oczywiście sobie też spróbować wymienić nasz tutaj wyświetlacz. Tu jest z samej góry blokada. Tu jest blokada i tutaj. My sobie te blokady tutaj wyciągamy. I widzicie, tu jest na ramce jeszcze głośniczek od rozmów. I w tym przypadku, no niestety, muszę Was tutaj zasmucić. W tym przypadku nie będziemy mogli sami sobie tu wymienić naszego wyświetlacza, bo jest tutaj zlutowany z naszą płytą główną, więc musimy troszkę mieć umiejętności, by sobie to wymienić. A przede wszystkim lutownicę i grzałkę.
I jak słyszeliście, dzwonki ma naprawdę bardzo fajne. Jeśli chodzi o ten model telefonu, naprawdę bardzo fajnie się je słucha, a byłbym zapomniał o najważniejszym, co najlepsze w tym telefoniku. I to wszystko w tym filmiku. Zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensu, Motorola i innych ciekawych modeli telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!